Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w kolejnym meeting vlogu. Ja mam na imię Karolina, a tutaj rozmawiamy o mojej pasji, czyli o dzierganiu, ale nie tylko. Mówimy też o wzorach, mówimy o włóczkach i różnych innych gadżetach. Uspokajamy też mojego kota, który uwielbia być w centrum uwagi, co pewnie słyszycie w tle, a teraz już widzicie. Ja ogólnie rozdzielam pasję do dziergania z pasją do kupowania włóczek i innych gadżetów. To są tak jakby dwie odrębne historie, ale co mamy dzisiaj? Mamy ukończony projekt, mamy projekty w trakcie, właściwie chyba dwa tylko, ale jednak. Mamy oczywiście polecajki wzorowe, a także trochę zakupów. Tak, dzisiaj będzie też troszkę włóczek i małe gadżety, ale tego nie będzie zbyt wiele. W każdym razie gadżetów. Na pewno włóczek jest troszkę więcej, ale o tym troszkę później. Zaczniemy może od tego, co mam na sobie. Ci, którzy oglądali moje poprzednie filmy, pewnie rozpoznają, to jest April Tea autorstwa Suvinits. Miałam okazję testować ten wzór. Ja Suvinit odkryłam jakiś czas temu. Bardzo spodobały mi się wzory, które ma na Ravelli. Jeden czy dwa już zakupiłam, będę robić, natomiast trafiłam też na testy do niej i przekonałam się, że świetnie rozpisuje wzory, bardzo czytelnie i miło. Luna, stojak. Nie, nie. I bardzo przyjemnie mi się z tym wzorem pracowało, mimo że były to testy, praktycznie nie było tam nic do poprawienia. Także to robiłam z połączenia Holst Garantides z Elbą od Mayflower. Jeśli chcecie poznać szczegóły odnośnie tego wzoru, to zapraszam do poprzedniego filmu. Ja jeszcze tylko dodam, że wzór będzie chyba dostępny 30 marca, czyli już niedługo. Dzisiaj mamy 27. Tak. Dobrze. Tyle słowem wstępu, jeśli chodzi o to, co mam na sobie. Natomiast to, co jest tutaj, to jest chyba zaraz obok tego, bo to się stało moim ulubionym odzieniem, że tak to nazwę, a to jest drugie ulubione. I jest to Suzy Sweater. Suzy Sweater od Suzanne Mule. Ona jest chyba także znana jako Paula Sztryk. Ja wam tutaj na dole napiszę, bo mi się zawsze to wszystko pierdzieli, także wiecie. Ale przejdźmy do rzeczy. Wygląda to o tak. Jak widzicie, bardzo prosty, taki basicowy sweterek, ale dzięki temu można go stylizować na przeróżne sposoby. Czy go założymy do jeansów i trampek, czy do eleganckich spodni. W obu wersjach prezentuje się naprawdę fajnie i bardzo, bardzo mi się podoba. Po prostu wow. Włóczka to jest w ogóle inna historia, moja kolejna miłość i o tym za chwilę. Tutaj powiem Wam odrobinkę o konstrukcji ramiona. Jak nie wiem, czy będzie to widać na tej włóczce. Średnio. Czekajcie, może w ten sposób. O, one się tak fajnie tutaj w taki szeroki pas układają. To jest cały czas robione na okrągło w formie raglanu, z tym, że tak jak w raglanie standardowym dokładamy oczka w takim bardzo rytmicznym i cały czas takim samym jakby momencie, tutaj się to troszkę zmienia. Najpierw dodajemy na samych ramionach, później na samym przodzie, na samym tyle i odwrotnie. No, ale nie będę tutaj dokładnie opowiadać, żeby nie zdradzać wzoru, natomiast jest to naprawdę bardzo proste, świetnie rozpisane i nie sądzę, żeby ktokolwiek, nawet osoba początkująca, miał jakiekolwiek problemy. Problemami może być podwójna plisa, bo tutaj wiadomo, lecimy w górę na szerokość 2 razy taką, jaką chcielibyśmy mieć tutaj przy tym dekolcie. Tu też jest podwójna plisa tak w ogóle. I następnie ją łączymy z oczkami, tymi tak, które podbieraliśmy na początku. Tutaj, jak widzicie, wam przybliżę, jest taki wałeczek, tak? I ten wałeczek powstaje dzięki temu, że podbieramy oczka na plisę troszeczkę niżej i podbieramy je na prawej stronie, chociaż na prawej i na lewej to tak jest nie do końca, ale podbieramy je w ten sposób, że
ten brzeg delikatnie nam się roluje, tak jak standardowo, jak robimy cokolwiek ściegiem pończoszniczym, gładkim, to ma on tendencję do zawijania i właśnie wykorzystujemy ten moment zawijania, podbierając oczka w odpowiednim momencie. Tam we wzorze jest to opisane, w jaki sposób to zrobić, są też zdjęcia, nie ma ich wiele, ale spokojnie wystarczy. I dzięki temu właśnie ten początek tu nam się tak delikatnie zawija i powstaje taki sympatyczny wałeczek. Jest to bardzo proste do osiągnięcia, naprawdę żadnych problemów tutaj nie miałam. Wykończenia rękawów to są zwykłe ściągacze 1 na 1. Tak samo wykończenie, gdzie jest tu? Wykończenie dołu to też jest 1 na 1. Ja wszystkie zamykania robiłam metodą Rukę Cast Off, bo jak zapewne wiecie, jeśli mnie znacie, jest to moja ulubiona metoda, bo jest prosta, szybka, przyjemna. Przepraszam. Jednocześnie dość elastyczna, ale trzymająca kształt, więc ja ją bardzo lubię. Chyba że robię jakieś takie swetry wyjątkowo oversize'owe, na grubszej na przykład włóczce, wtedy lubię zamykać taką standardową, najprostszą metodą, bo dzięki temu to mi wszystko tak trzyma w ryzach, to nie jest wtedy rozciągliwe, ale to zależy właśnie jaki robię krój, jaki robię rozmiar. Tu akurat stwierdziłam, że ten dół mogę spokojnie zamknąć Rukę Cast Off i będzie to wyglądać super. No i tyle, kochani. Tutaj naprawdę nie ma wiele do opowiadania, bo to jest prosty do wykonania sweter, natomiast leży rewelacyjnie. Ja Wam tu zaraz wrzucę zdjęcia. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to już pewnie widział. Zakochana w nim jestem, miałam go już w pracy. Kocham, kocham, kocham. Włóczkę też kocham. A włóczka to jest, kochani, to jest włóczka. Tu jest taki zwisek, poczekajcie. Tu jest włóczka Andes od Amano Yarns. Możecie ją dostać w sklepie Włóczkoteka. Cudowna włóczka. Tyle Wam powiem. Cudowna. Jest miękka, ale jednocześnie po tej rustykalnej stronie na pewno nie jest tak gryząca, chociaż ja mówię gryząca pod tym względem, że wiele osób ta włóczka gryzie, a mówię tu o pergyncie. Mnie pergynt absolutnie w ogóle nie gryzie, uwielbiam tę włóczkę. Natomiast jestem w stanie oczywiście stwierdzić, która jest delikatniejsza, bardziej miękka, może taka subtelniejsza i ta na pewno taka jest, ale jednocześnie nie jest to jakieś super miękkie merino, nie wiem, super wash czy coś takiego. Najlepiej sobie kupić jeden motek i wypróbować. Ja zawsze tak mówię. Ja też tak zresztą przeważnie robię. To był też zakupiony jeden motek na próbę. Zakochałam się po zrobieniu próbki, dokupiłam resztę, zrobiłam sweter i na pewno będę kupować więcej. Także jak mówię, w Polsce macie ją na pewno dostępną w sklepie Włóczkoteka. Koniecznie tam zajrzyjcie. Ja już się rozglądam za kolejnym kolorem. Jedyne co bym się mogła przyczepić, chociaż tak też nie do końca. Akurat w tym kolorze, nie wiem jak jest w innych, ale w tym puścił ten kolor bardzo dużo farby, że tak powiem. Woda była dosłownie czarna po blokowaniu, więc tutaj w momencie robienia żakardów czy jakichś paseczków zdecydowanie warto zrobić najpierw próbkę, zobaczyć jak to wygląda i do blokowania, do wody do blokowania dodać kilka kropel octu, dodać również, no wiecie jak są te takie szmatki do wyłapywania kolorów, co się do pralki wrzuca, to też czasem jest dobry pomysł i najlepiej nie mierdać tego w tej wodzie, czyli dodać wody, dodać troszkę octu, dodać płynu, w jakim pierzemy standardowo i ja prałam w Eukalanie. Eukalanu używam właściwie do wszystkich swoich udziergów, chyba że jest to, nie wiem, alpaka czy coś takiego, wtedy używam Ecovera, ale to nieistotne. Czekajcie, bo mi tu jakieś głupie powiadomienie. O, dobra, mnie denerwuje. I o czym to ja? Dobra, no, uważać, tak? I nie mierdać, czyli jak wrzucimy tą dzianinę już do tej gotowej wody, po prostu ją tam zostawcie, tak? Zostawcie ją, nie merdajcie i wtedy ten barwnik nam nie przeskoczy aż tak na te paseczki, czy tam żakardy, czy co tam będziemy robić. W jednokolorowym udziergu absolutnie nie ma to znaczenia. Jak widzicie, to nie jest tak, że to straciło kolor, czy coś. Nie, to po prostu puściło tą zbyt dużą ilość barwnika. Ale tweedzik przepiękny, tu akurat jest on delikatny na tym kolorze. No tak jak w udziergu widzicie, jest widoczny, jest fajny, dzięki temu ten sweter też nabiera takiej
czegoś tak bardziej, wiecie, coś się tu dzieje, bo to jest jednak ścieg gładki, jest dość nudny, ale dzięki temu, że mamy ten tweedzik, wygląda to naprawdę fajnie. Jestem strasznie zadowolona z tego swetra. Jest on do powtórzenia, to już wiem na 100%, podobnie jak to, z tym, że będę próbowała robić wersje na przykład takie bardziej wiosenno-letnie, czyli zobaczę, jakby to wyglądało w takich włóczkach typu ala bambus, bawełna, połączenie bawełny z alpaką, tego typu rzeczy. Lżejsze trochę włóczki, nie za cienkie. Mogę też pokombinować z połączeniem jakichś takich cieniutkich włóczek, tak jak mam na przykład West Yorkshire Spinners w wersji Lace Exquisite i to jest 80% wełny falklandzkiej, 20% jedwabiu i ja mam takie motki, które mają w 100 gramach 800 metrów. Mogłabym to połączyć na przykład z Isagerem Trio One bodajże takim cienkim, albo jakimś innym, albo z jakąś bawełną. Możliwości jest dużo, ja lubię kombinować. Nie zawsze się udaje, czasami wychodzi coś niezbyt ciekawego, ale próbować zawsze warto i ja lubię się bawić, więc ten sweter jest do powtórzenia, to jest do powtórzenia, bo to już noszę. Wiecie, teraz to chyba będę nosić na zmianę ten i ten. U nas znowu jest zimno, więc w pewnym sensie się cieszę. Zresztą będę jechała w poniedziałek. Leciała do Polski. Pogoda też tam nie pokazuje we Wrocławiu jakiegoś nie wiadomo jakiego ciepła, więc moje sweterki będą, myślę, jak najbardziej w użyciu. Co dalej? Co dalej, moi drodzy? Dalej mamy coś, nad czym też pracuję, też Wam pokazywałam ostatnio i to jest bandama, chusta bandama. Ona się chyba nazywa I Love Stripes bandama. Też Wam oczywiście tutaj napiszę. Ostatnio Wam pokazywałam początek i kawałek tutaj tego. Teraz jak widzicie ten pas gładki, bez paseczków jest skończony i wczoraj zaczęłam już robić kolejną serię paseczków. Powtórzy się taka sama ilość paseczków jak mam tu u góry. Pójdzie w dół i będziemy zakończać. Na chwilę obecną wygląda to tak. O, myślę, że będzie fajne. Z bliska może tak Wam pokażę. O, te paseczki są robione garterem. Tu mamy ścieg gładki, mamy powiększenia w odpowiednich momentach. No bardzo prosty wzór, z tym, że są tu oczka prawe i lewe, więc jednak te lewe, no wiecie. Ale akurat mam teraz dwa projekty, w których mam sporo oczek lewych. Nie wiem, co się stało, że tak robię, ale no tak wyszło i powiem Wam, nie jest źle, nie męczy mnie aż to tak bardzo. No i tyle. Bardzo mi się podoba ta chusteczka, bandamka i ja ją robię, przypomnę, z połączenia, tak jak jest zresztą sugerowane we wzorze, to jest Pure Silk od Knitting for Olive, a brązowe paseczki to są moje resztki z Lana Grossa Cool Wool Lace, którą wykorzystywałam do mojej cekinowej bluzki, którą też możecie zobaczyć albo u mnie na Instagramie, albo w którymś z poprzednich tutaj filmów też więcej o tym mówię. Także to jest kolejny projekt takiej fajnej mojej saszetce. Druty wystają, a robię to na sinitach. Shirotake na stałej żyłce 3 mm. Natomiast, o właśnie, nie powiedziałam Wam co do Suzy Sweater, czyli do tego brązowego. Ja zużyłam 350 gram włóczki i troszkę. I troszkę. Oj, tu mi się zamek chyba popsuł. I troszkę. A robiłam rozmiar bodajże S. Jest on dość oversize'owy, jak pewnie mogliście zobaczyć na zdjęciach. Kolejny projekt, który mam na drutach, kochani, to jest kamizelka. Mówiłam Wam, że bardzo chciałabym sobie zrobić kamizelkę rozpinaną, taką, żeby właśnie zarzucić na jakiegoś long sleeve'a, czy nawet na krótki rękawek, móc się zapiąć lub trzymać to rozpięte. I tak, przez chwilę myślałam, wiedziałam, że będę korzystała z wzoru od Knit Poor Girl, The Knit Poor Girl, Hannah Slipover, bo już robiłam z tego wzoru wersję taką nierozpinaną i bardzo fajnie mi się to przerabiało, natomiast tam są również, jest dodatkowy plik z taką jakby instrukcją, jak zrobić wersję w paski i jak zrobić wersję rozpinaną, z tym, że te akurat wersje nie były przetestowane, ale póki co wszystko działa i ja wykorzystuję tą włóczkę, to jest Hold Yarn Super Soft, w dwie nitki robię.
Próbka mi wyszła, znaczy tak mi się wydaje, że mi wyszła. Miejmy nadzieję, czekajcie, bo jestem tu trochę poplątana, jak wam to pokazać. Tak wam pokażę. O, wygląda to w tej chwili tak. No, czyli tu ramionka są robione w taki sposób, o, że to jest wciąż tutaj ilość odpowiednia oczek wciąż na żyłkach i później, gdy będziemy wykańczać tu, to podbieramy te żywe oczka, które cały czas sobie czekają. Oczywiście są tam, wszystko jest ładnie tutaj formowane. To się no, oczywiście zwija, wiadomo, to jest ściek pończoszniczy, więc to się wszystko tak wywija, ale wygląda mniej więcej tak. Do tego wiadomo, dojdzie plisa od rękawków, właściwie od tej otworu na ręce. Pachy mam zrobione tyle, także jeszcze trochę, nie oszukujmy się, jeszcze trochę brakuje, chociaż to akurat będzie taka kamizelka narzutkowa, więc jeśli chodzi o długość, to ja nie muszę mieć tego jakiegoś super długiego, bo to będzie zawsze na czymś. Więc myślę, że i kolor, i wszystko mi tutaj jak najbardziej odpowiada. Kolor to jest, moi drodzy, muflon, tak się nazywa. I tutaj ta włóczka to jest 50 gram, 287 metrów, dlatego robię w dwie nitki, no bo w jedną zdecydowanie byłaby jednak za cienka. I tak jak mówiłam, próbka mi wyszła. Próbka się dość mocno zmienia, ponieważ w trakcie przerabiania ta włóczka jest jak sznurek. Ci, którzy znają Holzgarna, to wiedzą, że te ich włóczki są pokryte specjalnym olejem czy woskiem, takim, który ułatwia pracę na maszynie dziewiarskiej. Natomiast przy blokowaniu najlepiej jest to blokować, zresztą tu też jest właśnie Holzgarn, blokować w gorącej wodzie, w okolicach 70, a może i nawet więcej stopni, z płynem do naczyń, żeby się bardzo łatwo pozbyć tego wosku oleju. Z tym, że jak do tak gorącej wody wkładamy nasz udzierk, to oczywiście nie możemy go tam merdać, machać, ani nic z nim robić. Dosłownie wkładamy i zostawiamy, nic nie dotykamy i czekamy, aż woda całkowicie wystygnie. Całkowicie. Dopiero wtedy możemy tam sobie pomierdać, pomęczyć to, wyzbyć się resztki tego oleju i najlepiej wyprać to, no. Najpierw wypłukać porządnie, bo wiadomo, zostaną resztki oleju, zostanie płyn do naczyń, więc wypłukać to ze 2 razy. Później można jeszcze wrzucić do normalnej takiej kąpieli, jakiej używamy standardowo do blokowania, czyli letnia lub zimna woda z jakimś eukalanem czy czymś. I wtedy ta włóczka naprawdę rozkwita, zdecydowanie mięknie. To nie będzie super mięciutkie merino. Nie dajcie się zwieść nazwie super soft, bo to do super softa w ogóle nie jest. No. Już jak przerabiając, to jest bardzo twarda, szorstka i sznurkowata włóczka. Natomiast faktycznie rozkwita, robi się zdecydowanie bardziej miękka i puszysta po blokowaniu, ale wciąż nie jest to jakiś nie wiadomo jaki mięciuch, także to miejcie na uwadze. Mi bardzo odpowiada ta włóczka i bardzo odpowiada mi włóczka, jaką uzyskałam. Więc tak, no robię w tej z powrotem, więc te oczka nie są równe, robię to wieczorami, się nie chce, ale mówię, ale licho będzie jak będzie. Ten kolor na szczęście, on jest taki, jak widzicie, nie jest taki płaski, tylko taki... No, taki wielowymiarowy bym to nazwała. Myślę, że ukryje większość błędów. Jedyne, co się obawiam, że mi nie starczy tej włóczki. Jak ja to liczyłam, to wychodziło, że mi starczy. No ale może nie starczy, bo to są 2 motki już zużyłam. To są kolejne 2. Jak widzicie, mam tyle. I mam jeszcze jeden. Mam jeszcze jeden. I jego zostawiam tak naprawdę na wykończenia, bo ja nie jestem najlepsza w oszacowaniu, ile czego mi tam potrzeba. Na pewno mi potrzeba mniej niż jednego motka na same wykończenia, na plisy, ale kto wie, wolę mieć więcej niż mniej. Zobaczę, jak mi to wyjdzie na długość, jak już zużyję do końca te 2 motki. Mam jeszcze jeden motek, resztek właśnie Stides. On jest w kolorze czoko, tym o tu. No i w najgorszym razie myślałam, żeby połączyć, tak? Żeby jeszcze z tamtego motka wydłużyć ile się da i połączyć wtedy na plisy ten kolor z Tides, że będą po prostu te plisy i wykończenia w ciemniejszym kolorze, ale wciąż jakoś tam połączone z tym, dzięki temu, że jedną niteczkę tamtego odpowiedniego bazowego koloru i jedną niteczkę właśnie tego czoko, ale do tego jeszcze mamy trochę czasu, tu jak widzicie sporo jeszcze jest do dziergania. Myślę, że wezmę sobie tą kamizelkę ze sobą do Polski i tam będę na spokojnie męczyć, na spokojnie kończyć.
bo bardzo wątpię, żebym skończyła to teraz w weekend. Myślę, że bardziej skupię się może na tej chustce, żeby ją skończyć i nie musieć jej ze sobą zabrać, natomiast to już sobie odłożę i po prostu zabiorę do Polski, plus oczywiście coś jeszcze, bo ja nie lubię jednego projektu robić. Ja lubię mieć co najmniej 2 projekty na drutach, tak jak teraz właśnie. Znaczy mam więcej, nie? Tylko one hibernują. Czekajcie, znowu mi jakieś... Dobra. Także tak. Coś jeszcze? Kurczę, chyba nie. Chyba to. Mam inne rzeczy na drutach, tak? Jedna rzecz wciąż czeka na sprucie. Chusta od Stefka już chyba się na mnie obraziła i wiecie, jakoś nie mam do niej weny. Na pewno chcę kończyć ten z okrągłym karczkiem, który testowałam, ale właśnie przerwałam w momencie, gdy uzyskałam tą wielkość niezbędną do przetestowania i tam nie byłam pewna, co z tym robić. Stwierdziłam, że będę dalej robić, ale już bez żakardu. Zostawię tylko ten, który zrobiłam. Chyba tam są 2 paseczki. Może dołożę coś przy rękawie albo na dole, jeszcze nie wiem, ale chcę ją kontynuować, bo bardzo podoba mi się dzianina, jaka wychodzi. I czy coś jeszcze? Chyba nie. Chyba nie. Tam jakieś chustki zaczęłam, ostatnio Wam pokazywałam, ale nie byłam pewna, czy mi się podoba to, co wychodzi i skoro do tej pory tego nie wzięłam, to już chyba nie zrobię. Chyba nie będę tego kontynuować. Natomiast oglądałam niedawno Młodego Dziergacza, tak się chyba kanał nazywa. I on, a może nie w filmie, oglądałam, też ma kanał, tak? Młody Dziergacz, ale akurat na Instagramie to widziałam. Chustę, nie pamiętam absolutnie nazwy jej. Zajrzyjcie sobie do Młodego Dziergacza właśnie. On tam pokazuje taką fajną chustę zrobił. Wzór jest dostępny na Etsy, widziałam i chyba go sobie zakupię, bo bardzo mi się spodobała u niego ta chusta, więc znaczy to jest chusta, to jest szaliczek, chusta, tylko wiadomo, tak naprawdę każdy mały szaliczek można zrobić w formie większej chusty, bo albo wybierzemy jakąś grubszą włóczkę, albo po prostu będziemy kontynuować do większej szerokości, wiadomo, to jest coś, co można bardzo łatwo dopasować do siebie. Dobra, bo mi zaczyna zasychać w gardle, nie wzięłam sobie nic do picia, więc skoczę teraz się napić. Wszystko mam, a w ogóle nie przeprosiłam was tutaj za ten karton, taki brzydko to tu wygląda, ale to jest właśnie coś, co dzisiaj przyszło. To są włóczki, które chcę Wam pokazać. Jedynie co, to otworzyłam w sobie karton, natomiast w środku jest ładnie zapakowane i to już zostawiłam, otworzymy sobie razem. Dlatego ten no, background jest taki, a nie inny. Także dobra, ja się pójdę napić i przejdziemy do gadżetów, włóczek i wzorów. Także do zobaczenia za chwilkę. Jesteśmy. Mam nadzieję, że Kat jakoś bardziej nie uległ zmianie. Starałam się usiąść tak, jak to było wcześniej, ale dobrze, przejdźmy może do zakupów. Najpierw takie mniejsze zakupy. I to są saszetki, bo ostatnio mam chyzia na punkcie saszetek. I wszystkie kupuję chyba na Etsy. Tutaj od takich rękodzielników tutejszych. I kolejna wygląda w ten sposób. Ma taki fajny sznureczek, ma zameczek i tutaj jest taka piękna łowieczka. O, bardzo lubię takie saszetki na zamek. Nie wiem dlaczego, bardzo je lubię. W środku wygląda w ten sposób. Jest mała, jest przyjemna. Wiecie, ja lubię takie saszetki, bo nawet w formie kosmetyczki, jak gdzieś jadę, bardzo mi się przydają. Lubię takie ręcznie robione rzeczy, dość niepowtarzalne, bo to przeważnie jest 1-2 sztuki w danej dzianinie. Tkaninie. Więc jedna z takich saszetek. O, wygląda w ten sposób. Nie jest zbyt duża, ale coś tu się na pewno zmieści. Jakaś chusta, szaliczek i tym podobne rzeczy. Nie powiem skarpetki, bo ich nie robię, ale dla mnie bardzo przydatne rzeczy i po prostu cieszą moje oko, cóż mogę więcej powiedzieć. Ja poluję oczywiście na torbę od Judytki, ale masz to cudne i mam nadzieję, że na targach uda mi się coś dostać, jak będę w Krakowie. Ale też chciałabym coś od... Teraz zapomniałam. Nie pamiętam. No i widzicie? Dziura w pamięci, taka konkretna, po prostu czarna dziura. I sobie nie przypomnę. Przypomnę sobie, jak będę pewnie gadać, to wtedy Wam tutaj powiem.
Jeszcze próbuję wyciągnąć to z zakamarków swojej pamięci, ale myślę, że nic z tego nie będzie. Lusia! Lusia! Jezu, ale wstyd i hańba. Przepraszam cię, kochana. Ja po prostu demencja i wiecie. Także od Lusi bym jeszcze coś chciała. Ja od Lusi mam taką małą saszetkę, którą uwielbiam, więc coś jeszcze będę chciała od niej kupić. Ona też chyba będzie na targach, taką mam nadzieję. Natomiast druga właśnie też z Etsy od innego sprzedawcy, troszkę większa, też na zameczek, mówię, bardzo lubię te zameczki. W środku taka żółta ma dodatkową kieszonkę, o, nic takiego skomplikowanego, wiecie, taka zwykła, fajna saszeta, bo ta jest troszkę większa. Ja tu tak naprawdę bym sweter upchała, jakbym chciała, ale mi się takie rzeczy przydają, tak jak Wam wspominałam ostatnio, takie mniejsze, bo ja samych projektów jako takich niekoniecznie lubię trzymać w torbach, bo one mi się miętolą. Ja nie lubię, jak coś jest pomiętolone aż tak strasznie. Dwa, nie chcę, żeby mi się żyłki powyginały, jak źle włożę i później, wiecie, coś się przyciśnie i te żyłki mi się powyginają, albo nie daj Boże druta złamać, bo i tak się zdarza. Więc taka saszetka na przykład super jest dla mnie, żeby powsadzać, dajmy na to, jak gdzieś jadę, albo jak chcę mieć dany projekt już przyszykowany i tak sobie leży koło mnie gdzieś na sofie, to zamiast te wszystkie motki tak porozwalane, to ja mam wszystkie motki na dany projekt w jednej torbie, natomiast sam projekt jest obok i ja sobie dziergam i jak potrzebuję nowy motek, to... Czy ty znowu wzięłaś mój znacznik? No tak, no wzięłam mój znacznik. Ja mówiłam ostatnio, jak ona mi kradnie znaczniki. Słyszę, jak się turla. No, także taka. Ja jestem fanką tego odcienia żółci, czyli takiej, nie musztarda, nie miód, nie wiem. Zostaw mój znacznik. Liska mi porwała, Menda. Zostaw go. Nie gryź! Później mam wszędzie dziury w tych moich silikonowych zatyczkach na druty. Zostaw. No, także saszetka, sorry za przerywniki. Kolejne nie zakupy. Torbę kupowałam, natomiast to, co pokażę Wam teraz, dostałam od firmy Laughing Hands, czyli śmiejące się kurczaki. Ja już miałam współpracę z tą firmą i odezwali się do mnie ponownie, ponieważ wprowadzili nowe włóczki, chyba 3 czy 4 rodzaje nowych włóczek i zapytali, czy chciałabym którąś z nich przetestować, czy coś mi się podoba i owszem, coś mi się spodobało. Spodobało mi się oto. To jest... Czekajcie, bo tak Wam pokażę. Headstone Tweed DK. Mamy tu kolor 08 Pitbank, to jest kolor, który wybrałam. Nie żebym była w fazie brązów, nie? I tu mamy tak, kochani. Czekajcie, tu mam info. 50% wełny, molesting free, 30% alpaki, 20% wiskozy. Wiskoza to są te tweedziki, nopki. Mamy w 50 gramach 180 metrów. Druty sugerowane od 3,5 do 4 mm. Oczka, próbka na 10 cm, 22 oczka na 30 rzędów. Teraz Wam pokażę troszkę w zbliżeniu. O, widzicie ten tweedzik? Jest tu jakaś zieleń, niebieski, beżowy. Piękny, piękny jest ten kolor. Trochę się różni. Nie będę wszystkiego miała w tym samym kolorze. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona miękkością tej włóczki, bo już w motku jest naprawdę, co ja tak dziwnie mówię? Dziwnie, nie. Ja Was przepraszam, ja chyba już po prostu, dzięki Bogu, to był ostatni dzień pracy, mam 2 tygodnie wolnego, bo mój mózg absolutnie odmawia mi posłuszeństwa. Bardzo mięciutka, bardzo przyjemna już w samym motku. Uwielbiam, ja uwielbiam alpakę. I tutaj mamy i wełnę, i alpakę i właśnie mówię, ten tweedzik to jest wiskoza, więc to jest naprawdę przyjemna nitka. Jest też fajnie skręcona. O, widać, coś tam widać. W ten sposób. Naprawdę przyjemna i od razu zrobiłam próbkę. Ja mam tych motków, poprosiłam o 8 motków, bo tyle powinno mi spokojnie starczyć na jakiś udzierk. I zrobiłam sobie próbeczkę. Próbeczka jest robiona na 2 rozmiarach drutów, tak jak to jest sugerowane na moteczku, czyli zrobiłam na drutach 3,5 i na drutach 4 mm. To były synity Koshitsu. Wygląda ona tak. Tu od góry, to chyba jest jasne, to jest na 3,5, tu mamy na 4. Obie formy mi się podobają, aczkolwiek
No właśnie nie wiem, powiem Wam szczerze. Ta jest oczywiście bardziej zbita. Oczka są równiejsze, przez to, że wiadomo, to jest dość cienka włóczka, bo 180 metrów na 50 gram. Więc wygląda to troszkę równiej, fajniej. Natomiast tu jest ten efekt, który ja też bardzo lubię, czyli takiej bardzo zwiewnej, bardzo luźnej dzianiny. Ja jestem raczej zwolennikiem luźnych dzianin. Ja nie lubię dzianin zbitych. Każdy, wiadomo, lubi coś innego. Dla mnie zdecydowanie jest lepiej, jak to jest dzianina zbita. I tak jak patrzę, na tych czwórkach, powiem Wam, wcale nie jest źle. Te oczka nie są jakoś krzywe czy coś, no ale są zdecydowanie luźniejsze. Co zrobię, to po prostu, bo ja jeszcze nie sprawdzałam ilości tych oczek. Ja to wczoraj w nocy właściwie zrobiłam i dzisiaj rano wyciągnęłam z wody, z blokowania z dodatkiem eukalanu. Tak właściwie teraz tak myślę, nie powinnam właściwie eukalanu dodawać, jak tu jest alpaka, nie? No, ale dodałam, także nieistotne. I teraz jak wróciłam z pracy, to ściągnęłam z grzejnika, bo ja próbki suszę na grzejniku. I nie mierzyłam oczek, znaczy nie liczyłam oczek na 10 cm, więc zmierzę sobie, zobaczę ile oczek mi wypada na te 10 cm, przejrzę sobie wzory i po prostu dopasuję do wzoru, który mi będzie odpowiadał. Będę to albo na 3,5, albo na 4 robić. Jest bardzo przyjemne. Nie wiem, kiedy się za to zabiorę, bo gdy firma się do mnie, Laughing Hands, gdy oni się do mnie odezwali, czy chciałabym właśnie przetestować, ja im napisałam, że chętnie, ale to zależy od deadline'u, ponieważ ja jestem w tej chwili w trakcie wielu projektów. Nie chciałabym sobie wyrzucać czegoś nowego, chciałabym je ukończyć, więc nie jestem w stanie zbyt szybko nic ich włóczki wydziergać. Natomiast oni odpisali, że absolutnie nie ma deadline'u. Jedyne o co proszę, to żeby po prostu pokazać tą włóczkę, kiedy do mnie przyjdzie. Może pierwsze wrażenia właśnie z takiego macania i tak dalej. Nawet nie prosili o próbkę ani nic, ale ja strasznie chciałam ją zrobić. Także powiedziałam spoko, jeżeli tak to wygląda, to jak najbardziej chętnie się piszę na to testowanie, bo włóczka ze składu i z tego co widziałam na stronie bardzo mi się spodobała. Jak wiecie, ja jestem wielkim zwolennikiem tweedu. A tutaj ten tweet jest właśnie taki z tą niebieskością, zielonkością, więc myślę, że będzie fajny. I teraz po zrobieniu próbki, a nawet tak jak mówiłam, po już dotknięciu samego motka wiedziałam, że to będzie naprawdę fajna włóczka i tak jest. Bardzo mi się ona podoba. Nie wiem, nie pamiętam ile tam jest kolorów, ale jest dość spory wybór. Więc jak najbardziej. Firma Laughing Hands, ona jest tutaj w UK. Wiem, że wysyłają międzynarodowo, musielibyście się tam dokładnie dowiedzieć, ile to kosztuje. Natomiast osoby, które są tutaj w UK, no to możecie sobie zajrzeć. Tam chyba teraz są jakieś promocje. Ja, jeśli mam jakieś zniżki albo, przepraszam, linki afiliacyjne, coś mi się dzisiaj strasznie odbija, przepraszam Was za to, ale mój żołądek dzisiaj tak dziwnie działa. Jeśli mam jakieś linki afiliacyjne czy coś, to ja Wam oczywiście tu na dole w opisie podam. I tak, to będzie na pewno jeden z jakichś tam przyszłych projektów. Prawdopodobnie całkiem niedługo, bo tak jak Wam wspominałam też wcześniej, we wcześniejszym filmie, ja raczej letnich udziergów nie będę robić, bo robiłam w zeszłym roku. Ja w tym raczej nie chodzę. Robię, tam ze 2 razy każdą rzecz założyłam, ale ja jestem raczej team, wiecie, taka zwykła podkoszulka, zwykły t-shirt bawełniany i dżinsy w lecie, ewentualnie jakieś tam krótkie spodenki czy coś. No, więc szkoda mi czasu, szczerze mówiąc, na letnie udziergi. Natomiast udziergi takie przejściowe, czyli wiosna na lato, czy jakaś chłodniejsze lato, wieczór chłodniejszego lata, takiej, no, czyli taka pogoda UK, bo tutaj lato takie super upalne, owszem zdarza się, ale nie aż tak często i nie tak długo. Więc takie jakieś mieszanki typu właśnie wełna z bambusem, wełna z wiskozą, wełna z bawełną, coś takiego to tak. Natomiast ja nie widzę problemów w dzierganiu wełnianej, grubej nawet włóczki w lecie, mi to absolutnie nie przeszkadza, mi jest zawsze zimno, więc wiecie. Także tak, to jest ta włóczka. Natomiast to, co kupiłam sobie sama, ja od jakiegoś czasu, chyba nawet niedługiego, ale gdzieś tam w jakimś podcaście zagranicznym, wydaje mi się, że była to Inga z Knitting Traditions, ona pokazała włóczki właśnie z firmy Yarn Atelier i
Ja tak zajrzałam z ciekawości, bo ona wspomniała, że to jest firma z UK. Mówię, kurczę, zamawiały Inga z UK? Czy mi się coś przesłyszało? Ale faktycznie jest to firma w UK. Oni sprzedają włóczki na szpulach. Z takich różnych fancy firm, tam Zegna, Berufo. Ja nie potrafię nawet tych firm powtórzyć, powiem wam szczerze. Ale tak, weszłam sobie na stronę, już wcześniej na niej byłam, oglądałam, kilka rzeczy wrzuciłam sobie z ciekawości do koszyka. Ale mówię, innym razem nie potrzebuję włóczek, bo mam ich multum, ale byłam ciekawa tej firmy, tak, i tego, co proponują. I jedna z Was też mnie pytała, chyba pod ostatnim filmem, czy może wcześniej, czy korzystałam z firmy Yarn Atelier. No i to spowodowało, że po raz kolejny wlazłam na stronę. Jak już wlazłam na tą stronę, to stwierdziłam, a pal licho, wezmę sobie coś i wezmę sobie też kilka motków, ponieważ u nich jest tak, że mają jakąś tam ilość motków i możecie sobie zamówić odpowiednią ilość gramów. I zaczynając od bodajże 50 gramów i co 50 gram idzie w górę, możecie też poprosić o to, żeby ta włóczka była na szpuli lub żeby została ona przewinięta w pojedyncze moteczki i to mogą być mini moteczki 50-gramowe, mogą być 100-gramowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jest spory wybór, dla każdego na pewno coś dobrego się znajdzie. Ja postanowiłam też wziąć sobie takie 50-gramowe moteczki niektórych włóczek na wypróbowanie. Zawsze można z tego jakiś szaliczek zrobić lub je jakoś połączyć, coś pokombinować. Oni też mają w sprzedaży takie sample. W jednych jest tam, że na przykład mamy 6 czy 4, 8, różnie tam jest, nie chcę Was tu kłamać, ale można sobie, wprowadzili niedawno, bo wcześniej mieli takie sample, że na przykład dajmy na to 4 różne włóczki, konkretnie ustalone włóczki, małe sampelki, kupujecie sobie właśnie taką kartę z próbkami, oni Wam to wysyłają i tyle. Nie wiem ile tam jest, czy 10, czy 20 gram, nie mam pojęcia, nie chcę Was kłamać. Natomiast ostatnio dostałam maila właśnie już po tym jak zamówiłam, mówię, kurczę, gdyby wcześniej to zrobili, to dołożyłabym sobie, bo wyszła opcja, że możecie sobie dokładnie wybrać włóczkę, jaka będzie na tych samplach, co jest super, żeby właśnie zapoznać się z daną włóczką i zobaczyć, czy nam to odpowiada. I na pewno będę z tej opcji korzystać. Ale póki co mam ten kartonik. O, tak to wygląda w środku. I tak jak mówię, otworzyłam sam karton, natomiast resztę będziemy szeleścić. Dobra. A i wygląda w ten sposób. Tutaj jest, podejrzewam, moja faktura. Co na pewno się przyda, bo nie wiem, czy w tych właśnie kejkach jest tam coś opisane. Wygląda to o tak. Szybciutko Wam pokażę. No i dobra, zacznijmy może od tego. Każdy jest tak zapakowany z tego, co widzę. Kon wygląda w ten sposób. Ja naprawdę jestem w erze brązów i tym podobnych rzeczy. I teraz tak, w środku nie ma nic, czyli nie ma tu żadnego opisu, więc będę się tym tutaj... To jest chyba Somerset od Sweatwolle Group, Cafe Latte. I oczywiście będzie mi ciężko Wam teraz powiedzieć, co to jest, ale czekajcie, spróbuję zajrzeć na stronę. Dobrze, kochani. Znalazłam jako tako. Niestety musiałam to wszystko ręcznie wpisywać, co no, mi się nie podoba, ale dobra. Czyli tak, wrócimy do Somerseta. Somerset odnalazłam, to jest by Sudwole Group. Kolor Cafe Latte i dlatego nie mogłam go odnaleźć na stronie, bo ja wykupiłam wszystko, co było dostępne, czyli 310 bodajże gram. To jest 100% merino. 183 chyba metry w 100 gramach, jak w 50 czy w 100? Nie pamiętam. Nieważne. To jest takie no fingering, no powiedzmy, że to jest fingering, tak? Troszkę grubszy. Sport, może w ten sposób. To jest pokryte, z tego co widzę też na stronie tej firmy, która produkuje tą włóczkę, że to jest pokryte woskiem, więc po praniu też będzie inne. Czuć zresztą pod palcami, że coś tutaj jest. Nie jest to nieprzyjemne. No wygląda w ten sposób. Myślę, że powinno starczyć na jakąś bluzkę.
ewentualnie z rękawami czy czwarte czy coś. Bardzo spodobał mi się kolor. Chciałam wypróbować. Było to niezwykle tanie. Tutaj na tym nie mam niestety oczywiście też, jak to się nazywa, ceny, ale tutaj mam. Ja za to całe zapłaciłam 12,40 funta. Także dość przyzwoita cena. To chyba wychodziło co, około 4 funtów za 100 gram? Jakoś tak. Bardzo przyzwoita cena. Za 12,40 będę miała sweterko, bluzkę, myślę spokojnie. Może z czymś połączę, może zostawię samodzielnie. Zobaczymy. Oczywiście próbki nie mam, bo teraz to przy Was otwieram, ale tak to wygląda. I jeden konusik. Co ja tu jeszcze mam? Tutaj mam chyba już... O, tu też jest jakiś konusik. Ja nie pamiętam, co ja tu zamawiałam. Teraz sprawdzimy. Co to jest? Dobrze by było, jakby napisali, ale nie napisali. Czekajcie. Mini cake, cone. Czyli z kołna mam tylko jeden i to jest Gioia. No chyba Gioia. Od firmy Castagna Fumo. Tak, i to mam na kąsie. I to była droższa impreza, bo to kosztowało całe 31,50, ale czekajcie, może tu jest druga część, bo to na pewno nie jest tyle, zaraz zobaczymy. Tak, to są dwa kąsy. O, to jest to samo. I to było 31,50. Tu też mam ilość taką na swetrową. I teraz otworzę sobie tą zakładkę. Tu mamy, kochani, tu było 9 funtów za 100 gram. I tu jest 60% merino, 25% kaszmir i 15% jedwab. Fingering, two-ply, powiedziała, że to jest więcej niż tu, ale nieważne. 350 metrów w 100 gramach. No dobra, tu mam kawałek, łatwiej mi będzie tą trzymać. Wygląda ona w ten sposób. O. W dotyku tu czuć, jest bardzo przyjemna. Podoba mi się też kolorek, chociaż na zdjęciu wyglądał zupełnie inaczej. Wyglądał na ciemniejszy, ale w niczym mi to nie przeszkadza. Podoba mi się mimo wszystko. No, też ilość, no to było droższe, no ale tu widzicie, mamy 25% kaszmiru, mamy 15% jedwabiu i mamy reszta to jest merino wool, także też bardzo fajny składzik. I to były takie dwie, które zdecydowałam się od razu. I tu już mam kejki, czyli te, które... Fajnie, że to jest tak wszystko zapakowane, ale przez to Wam szeleszczę. Te kejki, które chciałam wypróbować. No jest jeden, widzę, minus w tej firmie, bo mam teraz 3 kejki zapakowane. Na żadnym nie jest napisane, co to jest, więc będę się domyślać kolorami. Tu mam taki. Zaraz Wam będę z bliska pokazywać, ale pootwieram, żebym mogła jakoś po kolorach może dojść, które to nie będzie zbyt łatwe. Ale dobra, zobaczmy, co ja tam pozamawiałam. To może być to Renegade Wool Alpaca, to będzie chyba ten, bo to mi podchodzi pod alpakę. Goja była Renegade. Zacznijmy od tego, bo to wiem na pewno, co to jest. I to jest włóczka, która ma nazwę 3661, czyli mówi nam niewiele. Natomiast co to jest? To jest od firmy Zegna Barufa. To jest taki kolorek, to nie jest mój kolor. Absolutnie, wiecie, że ja nie przepadam za fioletami, ale mogę to z czymś połączyć. Natomiast chciałam wypróbować, bo zainteresował mnie skład, a mamy tutaj 35% merino, 30% wiskozy, 25% angory i 10% poliamidu. 425 metrów w 100 gramach. Tak wygląda pojedyncza niteczka. O. I tak moteczek w zbliżeniu. Jest też dość przyjemny, tak w ręce. Tak jak mówię, mam 50 gram.
więc też na jakiś szaliczek wystarczyło. Chociaż powiem Wam, nie jest zły ten kolor. No, może z jakąś szarością by to połączyć albo coś, zobaczymy, ale widzicie, no. I teraz mam te dwa, które jest, które też te kolory, powiem Wam szczerze, nie oddają się tutaj na stronie dobrze, niestety, ale tak, to było 6 funtów za 100 gram, Renegade i to jest by Olympias, 80% wełny i 20% alpaki, 350 metrów w 100 gramach. Wygląda z bliska w ten sposób. Jak widzicie, tutaj wystają włochy alpakowe. Są one dość długie. Mi one w żaden sposób nie przeszkadzają. To jest chyba najbardziej szorstka włóczka z tych wszystkich i podejrzewam, że winowajcą jest tu właśnie alpaka. Ja mówię winowajcą. Dla mnie to nie jest nieprzyjemne. Ja bardzo to lubię. Uwielbiam włosy alpaki, zarówno tej baby suri delikatnej, jak i te długaśne i sterczące, więc, ale wiem, że nie dla każdego to jest coś przyjemnego, także mamy tu i ostatni właśnie. Ostatni to jest Kashan Brown z firmy Filati Venezia w kolorze Oatmeal Beige i tutaj, no w miarę to powiem Wam, zdjęcie oddaje faktyczny kolor i tu mamy 80% Superfine Merino Wool i 20% kaszmiru. 400 metrów w 100 gramach i tyle. Wygląda tak. W zbliżeniu też jest bardzo mięciutki, w dotyku bardzo przyjemny. Tak wygląda włóczka w zbliżeniu. No, powiem Wam, będzie zabawa, będzie fajnie sobie porobić próbeczki z tego. Ja sobie oczywiście chyba jakieś takie niteczki, jakieś naklejki albo coś dorzucę z tym, co to jest, bo no to mi się nie podoba akurat. W firmie powinni to jednak oznaczyć w jakikolwiek sposób, bo no. Ale w paczce mam coś jeszcze. O, takie coś mam. Yarn Atelier i z tyłu, zobaczcie, ojej, mam próbki. I mam tutaj Somerset, czyli to, co już mam. 100% Merino, 3661, to też to mam. I ja sobie po prostu je wykorzystam, dorzucę do tych Kashan Brown, no to mam. A, Renegade i Goya. Tak, czyli to są, a to jest super, powiem Wam, to dlatego oni, no kurde, zrobili super wizytówki. To jest na twardym papierku, wszystko pięknie wydrukowane z informacjami odnośnie włóczki, czego do jasnej cholery, przepraszam, nie wrzucili tego, nie dołożyli tego do motków, tylko ja mam teraz się domyślać, ale chociaż tyle, co zrobili, to są niteczki pojedyncze, więc po kolorze mogę dojść do tego, co to jest. I teraz zobaczmy. No tak, to będzie to, więc chociaż to, tylko że no ja bym to po prostu już, wiecie, od razu dołączyła, jak pakuję zamówienie. No ale dobra, niech będzie, jest jak jest, nie będziemy marudzić. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, chętnie wypróbuję włóczki z tej firmy. I tyle. No na pewno jest to opcja taka trochę tańsza niż takie już gotowe motki, wiecie, w ten sposób zrobione. No bo jednak kupujemy na szpuli, to niekoniecznie wygląda jakoś ładnie, pięknie, więc płacimy mniej. Poza tym są to końcówki serii różnych takich znanych firm typu właśnie Zegna i tak dalej, więc to już są najczęściej końcówki, nie będą powtarzane, więc jak nam zabraknie, no to klopsik, nie? To jest takie trochę lekkie ryzyko. Ale dobra, to tyle z zakupów, kochani. Pewnie już za długo gadam, więc przejdźmy może do wzorów. Do wzorów, które chciałabym Wam polecić. I tak. Fin Jumper od Moreka Knit. Czekajcie, się opieram, tu niewygodnie. Chcę tutaj zrobić miejsce. Od Moreka Knit. I to jest bardzo fajny wiosenno-letni sweterek, ponieważ jest robiony pojedynczą chyba nitką, tak mi się wydaje, pojedynczą nitką moheru. I tutaj są przeróżne mohery od Kitsa, od Dropsa, przez Lana Grosse i Zagera, czyli praktycznie każdy moher możemy wykorzystać. 16 oczek na 22 rzędy dla próbki 10 cm, drutami 6 mm. Czyli fajna robota, szybka, chociaż moher na 6 mm może być troszkę, no, może być różnie.
Rozmiary mamy 1, czyli XXS na XS, rozmiar 2 to jest S na M, rozmiar 3 LXL, 4 2XL, 5 3XL. I robimy go od dołu do góry. Niekoniecznie to lubimy, ale czemu nie? Można spróbować. Już tak coś robiłam, więc spoko. Dalej. Rozdzielamy na przód i tył. Pracujemy oddzielnie. Oczywiście w tej z powrotem. Mamy tutaj boat neckline i sloped shoulders. I jak my je robimy? Używamy sloped bind off technique. Nie znam tego absolutnie. Pierwszy raz o tym słyszę, więc nie chcę Wam tu nic kłamać, ale zaciekawiło mnie to, powiem Wam szczerze. Rozmiary Wam powiedziałam. Luz pozytywny między 10 a 20 cm. Rozmiary tutaj według tych podanych rozmiarów, tej rozmiarówki, jeśli chodzi tutaj później o ukończony, jest ukończony? Tak, ukończony sweterek, jego szerokość, jego obwód to jest od 100 do 140 cm, długość od 58 do 70 cm. Ponieważ nie ma tu dużo rozmiarów, ale ponieważ ma to być sweterek oversize'owy, więc tutaj no, gdzieś się na pewno możemy wcisnąć. Ilość motków to od 75 do 125 gramów. Dobrze mówię, gram czy gramów? Chyba gramów, ktoś mi zwracał uwagę. Od najmniejszego do największego rozmiaru. No i właśnie 6 mm. Tak, 6 mm, a 5 mm są chyba używane do czegoś innego, właśnie pewnie do wykończeń. Powinno się to dość szybko zrobić, bo 16 oczek próbka to nie jest dużo dłubania, natomiast troszkę mnie martwi właśnie to robienie od dołu. Ale może bym się na to porwała, powiem Wam szczerze, bo coś za mną chodzi od jakiegoś czasu, właśnie zrobienie sobie jakiegoś sweterka z pojedynczej nitki moheru. Jeśli macie jakieś fajne wzory właśnie z pojedynczej nitki, to rzućcie mi proszę tutaj na dole w komentarzach, bo poszukuję tego od jakiegoś czasu. To jest jeden z takich wzorów, które mam zapisane, ale nie jestem go do końca pewna, także jeśli możecie coś polecić, koniecznie dajcie mi znać. Kolejna rzecz. Stromboli, prawdopodobnie inaczej się to wymawia, ale wymawiam tak, jak jest napisane. Stromboli od Caitlin Hunter. Co my tu mamy? Tu mamy koszulkę, sweterek. Ja bym to nazwała bardziej koszulką, bluzką. To ma krótki rękawek, taki do łokcia, z tego co widzę na zdjęciach i ma fajny, strukturalny wzór. Nie nazwałabym tego warkoczami, to chyba nie są warkocze. Są tam jakieś mini warkoczyki, ale jest też dużo lace takiego, takie jak to się nazywa, strzałeczki skierowane w dół, tak to nazwijmy. Light fingering i tutaj jest proponowany M-Jak, Kupa Baby Jak Organic Cotton. Próbka 22 oczka na 32 rzędy, druty 3,25 i 2,75. Podejrzewam, że 2,75 to są druty na wykończenia. I teraz tak, co tu mamy napisane? O, po raz kolejny. Od dołu do góry. Coś mi się trafiają teraz te wzory od dołu do góry. Rozdzielamy w przód i tył, które są, oczywiście pracujemy na płasko, czyli tak jak w poprzednim. Łączymy ramiona, podbieramy oczka na rękawy i robimy je w okrążeniach. I tutaj jest też napisane, że możemy zrobić długi albo krótki rękaw, więc oczywiście jest tutaj w zależności od tego, co nam odpowiada. I mamy tak, rozmiary od 1 do 6. Proponowany luz to od 18 do 38 cm, czyli dość spory. No ja bym raczej poszła gdzieś tak pomiędzy. I jeśli chodzi o obwód ukończonego, chyba ukończonego, bo nie jest to dokładnie tak jasno napisane, podejrzewam, że we wzorze jest bardziej, ale tu mamy podane obwody od 112 do 185,5 cm. No, spodobał mi się ten wzór, chociaż na pewno będzie wymagał sporo pracy i nie jestem pewna, czy mi się chce to robić od dołu. Ja się boję, nie to, żeby mi przeszkadzało coś pracy od dołu do góry,
absolutnie nie. Ja się tylko boję, że ja źle wycerkluję długość i będzie to albo za krótkie, albo za długie i w tym momencie poprawienie tego jest naprawdę ciężkie. I to jest jedyna rzecz, która mnie tak jakby odpycha od wzorów robionych od dołu. Mówię, robiłam chyba raz taki wzór i to był bezrękawnik od kogo? Od kogoś, nieważne, nieistotne. Taki różowy robiłam w lecie z bambusa. Kreabea, od Kreabea. I było spoko. Spoko, udało się, mimo że to bambus się rozciąga. To jednak wszystko fajnie wyszło, ale powiem wam, że jest to troszkę takie. No trochę się boję, bo później tego prucia to by była masa. Jak ja już skończę udzierk i weź to wszystko sprój, a dorabianie, chociaż tu na upartego, no tu jest ribbing już, więc jeszcze ewentualnie można by jakoś ten ribbing wydłużyć. Nie wyglądało to by może najlepiej. No właśnie, to jest ten ból. Chociaż dla osób, które znają się na tym, podejrzewam, że byłoby łatwo zmodyfikować ten wzór tak, żeby zaczynać od góry. Ja jeszcze tego nie próbowałam, ale ponieważ jest naprawdę sporo wzorów takich robionych od dołu do góry, które mi się podobają, muszę chyba w końcu spróbować jakieś zmodyfikować i zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Mam dla Was jeszcze jeden, który też bardzo mi się podoba i jest to Lina Sweater od Colibri by Johanna. Ja bardzo też lubię tą autorkę. I mamy tutaj taki fajny pulowerek. Trochę romantyczny, a trochę nie. Tak to nazwę. Romantyczny, bo jest w takim romantycznym, różowym kolorze, w który bym na pewno nie poszła. Natomiast zaciekawił mnie ten wzorek, bo jest fajny. Jest w nim coś takiego symetrycznego, o może tak, geometrycznego. Lubię takie wzorki. Tutaj proponowanymi włóczkami jest Lamana Premia i Lamana Verona. Obie włóczki znam i lubię, dzięki temu, że miałam okazję testować wszystkie włóczki Lamany. One są trzymane razem, dając nam decay, natomiast próbka jest 24 oczka na 40 rzędów, czyli to jest próbka nie na stockinette, tylko właśnie w tym lace pattern, czyli w tym ażurku, który tam jest zaproponowany. Druty 3,5 mm, rozmiary od XS do 5XL, czyli bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy half twisted ribbing u góry, ale wiecie co? Ja bym tu poszła bardziej żeby był to taki bardziej wiosenno-letni udzierk. Niekoniecznie robiłabym podwójną plisę, może pojedynczą, albo w ogóle żadnej plisy, albo taką składaną, zwykłą. No nie wiem. Ciekawa jestem sama, jakbym to rozwiązała. Podoba mi się ten sweterek ogólnie. On jest robiony od góry do dołu, na szczęście. I tak, robimy tył w rzędach. Robimy linię ramion. Następnie kończymy tył bez żadnych oczek dokładanych na podkrój pachy. Wtedy rozpoczynamy robienie przodu. Te części robione są oddzielnie z powiększeniami, tak by ukształtować dekolt, okrągły dekolt. I co? Łączymy pod pachami. I tyle. I tyle, co tu jest napisane, tak właściwie, czyli taka standardowa, myślę, konstrukcja. I też właśnie jest ten half twisted ribbing, czyli oczka przekręcone, ale to są chyba tylko prawe przekręcone, a lewe nie, albo w drugą stronę. I tyle. I tyle właściwie. Ciekawa jestem, jakby to wyszło. Co to są za włóczki? Jeszcze raz. Premia. I tak, Lamana Premia to jest bodajże ich moher, tak, czyli standardowo, no nie do końca standardowo, bo on ma 300 metrów w 25 gramach, czyli coś takiego jak na przykład Pasquali, moher Bliss. I w miarę by było chyba zbliżone też do Ito Sensei, ponieważ Ito Sensei ma chyba 200 metrów, ale w 20 gramach, jakoś tak to tam jest. Drugą włóczką jest Verona. Verona to jest merino, silk i kaszmir i 180 metrów w 25 gramach. Z tym, że tutaj te 25 gram to jest dlatego, że to jest ta seria Super Light, więc oni w 25 gramach robią włóczkę w ten sposób, że zejdź,
Że jest ta grubość taka, no tutaj to bym powiedziała 180 metrów. Light decay albo sport, bardziej w sport chyba bym powiedziała, by to weszło właściwie. Tu jest napisane light fingering, ale to jest niekoniecznie. Zależy jak to na to patrzy. No właśnie, musiałabym popróbować różnych połączeń, albo nawet nie połączeń, tylko z jednej konkretnej włóczki. Mam tu nawet na oku od razu coś takiego letniego. Mam bambus. Ciekawe jakby to z tego wyszło, ale nieważne, nieważne. Jest to ciekawa propozycja, bardzo mi się ten wzorek podoba. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. No i na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o wzory, moi drodzy. Nie ma co więcej Wam pokazywać. Przy następnej okazji pokażę Wam coś nowego. I teraz tak, jeśli chodzi o następną okazję. Normalnie moje zostaw ten statyw. Mam ogon. Moje filmiki pojawiają się w weekend, w sobotę lub niedzielę. Natomiast przyszły weekend będę w Polsce, więc raczej nie będę miała możliwości nagrać Wam takiego standardowego knitting vloga, czyli że sobie siedzę i gadam do Was. Z różnych powodów. Będę zajęta i tak dalej. Ale postaram się ponagrywać filmiki z takich momentów w Polsce, czyli jak tam będę odwiedzać jakieś sklepy z włóczkami, co tam będę dziergać. Postaram się gdzieniegdzie tam coś Wam powiedzieć, pogadać chwilę, ale będzie to raczej taki zlepek różnych momentów z tego mojego pobytu w Polsce, niż taki statyczny, siedzący vlog. Kolejny już będzie raczej normalny, bo powinnam być już tutaj u siebie. W Polsce na pewno będę Wam miała co pokazać, bo po pierwsze zamierzam w parę takich włóczkowych miejsc się wybrać, po drugie czeka tam na mnie kilka zamówień, ja nawet nie wiem co. Na pewno zamówiłam sobie dzisiaj czarkę od Kania Kania Ceramika. No to pamiętam. Zamawiałam też kilka dni temu knitting boxa tego dużego w kolorach takich na specjalne zamówienie. W ogóle obsługa po prostu cudo. Więc to wiem, że mam. Wiem, że mam zamówienie z Pasquali i chyba coś jeszcze od Między Drutami. Mam moherek, który... Jezu, ja nie wiem, co ja mam. Mam 2 książki z Empika. Tak, mam 2 książki i coś pewnie jeszcze, tylko wiecie, ja to nie jest tak, że ja zamawiam w jednym momencie i wiem, co mam. Nie, ja to zamawiam tak, albo nagle jest jakaś fajna promocja. Na przykład to zamówienie z Między Drutami to było w ramach promocji na wielosztuki bodajże i tam było coś z alpaką właśnie, że włóczki z alpaką na wielosztukach i tam sobie właśnie to zamówiłam, tam chyba 3 różne włóczki, ale nawet dokładnie nie pamiętam jakie. Wiem, że chyba była tam alpaka lace od Pasquali i coś chyba z Lamany, a może nie, nie wiem, absolutnie nie pamiętam. Nie zaglądam zamówienia, bo po co? No to dojadę do Polski, to zobaczę. Coś tam pewnie jeszcze jest, ale mówię, ja nie pamiętam, bo jak są jakieś promocje, jakieś fajne okazje, to ja wtedy sobie zamawiam i tam sobie u mojej chrzestnej leży i czeka, aż przyjadę, nie? No. Miałam też składać zamówienie z Między Drutami, ale stwierdziłam po co, skoro tam lecę i chcę jechać do Między Drutami, więc sobie na miejscu kupię. Także tak, na pewno będzie co Wam pokazać, na pewno będę też dziergać, na pewno odwiedzę kilka miejsc, także ten następny filmik to będzie raczej taki zlepek, taki typowy vlog, powiedzmy, a nie taki statyczny, siedzący a la podcast. Także tyle. Kod zniżkowy do kokonków Tangled by K5. Jeśli mam coś do Laughing Hands albo kot afilacyjny, czy tam link afilacyjny, to też Wam zostawię. I właściwie tyle na dzisiaj. Nie ma co przedłużać. Tutaj kot się upomina chyba już o jedzenie, bo to już jest, no jeszcze masz godzinę, nie przesadzaj. No, ale też niedługo Julka będzie jechała na tańce. Coś trzeba zjeść, pozbierać moje zatyczki do drutów, tak? No. I tyle, kochani, życzę Wam super weekendu, super świąt. Chociaż chyba będę nagrywać następny, ten vlog pójdzie pewnie przed świętami samymi, ale mogę zapomnieć Wam życzyć, więc życzę Wam teraz, nie? Wybaczycie. Także dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądacie, dziękuję za subskrypcję. Jeśli nie subskrybujecie, to będzie mi ogromnie miło, jeśli zasubskrybujecie. Zostawicie komentarz, podbijecie to wideo tą
Hype to się nazywa, u mnie Hype. Nie wiem, jak to się nazywa w polskim YouTubie. Pewnie mogę zmienić język na polski, ale mi po prostu wygodniej na angielski. Nie wiem dlaczego. Ale jest taka opcja podbijania. Tak jak wrzucacie komentarze, to możecie przesunąć i jest taki przycisk, żeby coś tam podbić. Tak, chyba podbijanie to się może u Was nazywa. Ale dobra, nieważne. Nie musicie. Jak będziecie pamiętać, to byłoby mi miło. No, dobra, tyle na razie. Widzę się z Wami w następnym vlogu. Na pewno będę też jakieś posty może wstawiać na Instagramie w trakcie tego pobytu, także zaglądnijcie również tam. Postaram się wrzucić mój link do Instagrama, o czym zawsze zapominam. Zawsze sobie powtarzam, wrzuć tam link do Instagrama, do Facebooka i na Ravelli. I do tej pory tego nie zrobiłam, a już nagrywam rok. Także wiecie. Dziękuję Wam jeszcze raz. Miło było z Wami pogadać. Do zobaczenia. Pa.